Witam, dzień dobry i siemanko. Pomysł na film podsunęli mi widzowie, którzy chcieli wiedzieć, skąd się wzięła brachypelma hamori, jak to jest z tą brachypelmą Smithy, no i gdzie jest brachypelma Anita. Mam nadzieję, że nie będziecie się nudzić, ponieważ pokażę Wam małe Smithy, podrostki, wielkie samice i prawie dorosłe samce. A zaczynamy od prezentacji, jak to wszystko zaczęło się z tymi braszkami. Zapraszam na film. Proszę Państwa, a przed Wami piękny pająk, brachypelma Smithy, znany w Polsce pod nazwą ptasznik czerwonokolanowy. A tutaj przed Państwem kolejny ptasznik zwany brachypelma Anita. I to takim sposobem mamy dwa pajączki, które nazywają się brachypelma Smithy i brachypelma hamori. I jak Wam się podobała prezentacja? Ja uważam, że już w inny sposób już nie można, nie da rady. Po prostu w taki czytelny sposób to zrobiłem, że już każdy powinien wiedzieć co i jak. Mam tylko problem z nazwą polską. Ptasznik czerwonokolanowy. Jeżeli brachypelma Smithy była nazywana ptasznikiem czerwonokolanowym przez ostatnie, załóżmy, 120 lat i teraz przemianowano go na brachypelmę hamori, czyli co? Nadal jest czerwonokolanowym hamori, czy nazwa zostaje przypięta do starej nazwy brachypelmy Anita, czyli teraz brachypelma Smithy? Może ktoś z Was mi odpowie na to pytanie, bo ja uważam, że jeżeli jeden pająk był cały czas nazywany ptasznikiem czerwonokolanowym, teraz zmieniono mu nazwę, czyli już nie jest tym czerwonokolanowym, czy może pomarańczowo-kolanowym? Też jest fajna sytuacja. Przed nagrywaniem tego filmiku sprawdziłem jeszcze raz internet i powiem Wam, że jest śmieszna sprawa. Opis gatunkowy brachypelma Smithy wcale się nie zmienił po zmianie nazwy. Po prostu tylko podłożono inne zdjęcia
zamieniono zdjęcia teraźniejszej Hamori na Anity zdjęcia. Opis gatunkowy Hamori został skopiowany od Smithy. Mam nadzieję, że nadążacie, no bo to jest dla mnie też takie, żebym się nie pomylił, żeby wam nie namieszać w głowie. I w opisie Hamori jest wszystko poskrocane, zdjęcia dodane Hamori i teraz generalnie ja nie wiem, o co chodzi. Opis gatunkowy był od zawsze jeden, podmienili tylko zdjęcia i uważają, że jest wszystko ok. Nie wiem, ja tego nie rozumiem, może ktoś mi odpowie na to pytanie. Ostatnio zakupiłem sobie taki mały atlas pajączków pana Krzysztof Pabis, gdzie jest napisane, że nazwę Brachypelmie Hamori nadano w 1997 roku. Czyli przez 10 lat, mając Brachypelmę Smithy w domu, nie wiedziałem, że mam Hamori. Dlaczego z tą nazwą? Tej nazwy nigdzie nie było podawanej, nikt o niej nie mówił. Przez 10 lat była Hamori sobie żyła w wielu domach w Polsce, w Europie, na świecie, a po 10 latach dopiero wyszła ta nazwa na zewnątrz. Teraz wam pokażę, takiego samczyka mam. O, się strasznie cieszą. I to jest taka sytuacja, że ten samczyk miał siostrę, no i ta siostra wyjechała do Wrocławia, jest u Wojtka, a samczyk został u mnie, ponieważ ja mam tyle samic, że po prostu zależy mi na samcach, nie na samicach. Zbieram te samce, tak jak mówiłem, i chciałbym w końcu mieć jakiegoś dorosłego. On jest świeżo po wylince, zobaczymy, czy będzie konsumato. One do dubi to mają długie zęby. No, nie chce jeść. W moim intro chciałem pokazywać wam za każdym razem różne zdjęcia moich ptaszników, bo zbierałem te zdjęcia przez wiele lat. Jednak no, widzowie twierdzą, że moje intro jest za długie, także zapraszam was na mojego Instagrama, gdzie będę dodawał wszystkie swoje najładniejsze zdjęcia, które robiłem swoim pająkom. Mówicie, że wolicie moje gadanie niż muzyczkę. Proszę bardzo. Spróbujemy nakarmić którąś z tych samiczek. Oczywiście jak złapie jedzenie. Dobra, mamy. No i co? Próbujemy. Proszę bardzo. Łapnęła. Ja robię tak na patencie. Widzicie, że jest sucho. Nie podlewam na początku, ponieważ pająk się na pewno przestraszy i nie będzie chciał jeść. Po prostu zaczynam od jedzenia. Jak złapię jedzenie, wtedy dolewam wody. Poczekam trochę, żeby wsiąkła ta woda, nie dotykała pająka, żeby się nie wystraszył. To jest taka moja metoda, że nie straszę pająków, nie spryskuję i po prostu wlewam wodę. Ile tej wody wlewam? Po prostu biorę taki pusty pojemnik, wlewam wody tak, aby zakryło całe dno, nie więcej, po prostu tylko tyle, ile całe dno jest pod wodą. Potem z takiego pojemnika przelewam wodę do
szklanki czy jakiegoś pojemnika, zaznaczam, ile wody wchodzi do takiego pojemnika i już potem mogę sobie, tak jak to się mówi, na oko wlewać do szklanki odpowiednią ilość i na pewno nie przeleję. Na pewno tej wody nie jest za dużo. Dobra, ten jest gotowy. Zamykamy i bierzemy kolejnego. O, ten jest już większy. Ja generalnie mam wszystkie Smithy z różnych źródeł. Zobaczymy, co z tego wyrośnie. Jeszcze tego nie rozmnożyłem i jak już będę miał dorosłego samca, wtedy będę pytał się znawców, czy to, co mam, czy jest na pewno Brachypelmum Smithy i czy mam zielone światło do rozmnażania tego pajączka. No i co? Proszę bardzo. Ciach. I wlewamy sobie wodę. To po jakimś czasie ta woda to i tak tam przeleci wszędzie. Pająk sobie przecież poradzi, będzie chciał się napić, to na pewno da radę. Tak. Już mamy 2. Ja od razu pozamykam, bo żeby potem nie było jakiejś akcji. I tu mamy takiego bandytę. No i szukamy jakiegoś robaczka. No trudno jest kręcić, żeby wszyscy wszystko widzieli. Łapać robaczki. Wszystko było dobrze. Proszę bardzo. Zobaczcie, jaki balon ma. A jeszcze przyjmuje pokarm, no ale to już będzie chyba już ostatni, więcej mu nie będę dawał. O. Proszę bardzo. Coś pięknego. I weźmiemy może jeszcze jednego. Temperatura, w jakich trzymam te pająki, to jest to 28 stopni przez 12 godzin. U mnie doba ma podzielona jest dzień na noc po 12 godzin. Także nie, trochę głupio powiedziałem. No ale wiecie, o co chodzi. 12 godzin mają dnia u mnie i 12 godzin nocy. Także grzeję im 28 stopni w dzień, a robię im takie spadki i pilnuję tego, żeby nie miały mniej niż 20 stopni. Oczywiście tych pająków nie trzeba podgrzewać, ale to się wtedy robi tak, że pająk przestaje przyjmować pokarm, nie potrzebuje go i wolniej rośnie. A jak dajemy mu często w dobrych temperaturach, także je jak zwariowany. Ups, ups, ups. Zjesz czy nie zjesz? Oczywiście. No i teraz, jak wziął pokarm, możemy już wodę dolać. Mają sucho. Nie podawałem im 2 tygodnie. W sumie człowiek zarobiony. No ale staram się naprawdę do każdego pająka przynajmniej raz w tygodniu zajrzeć. Terraria sprawdzam codziennie. Tylko przychodzę z pracy. Niekiedy nawet się nie rozbiorę, butów nie ściągnę, a już lecę sprawdzić, czy wszystko jest ok, co się dzieje, czy była wylinka, czy jest już kokon. Także to wygląda w ten sposób. To już będzie ostatni, bo
oczywiście nie przygotowałem się do filmu i nie mam świerszczy. No ale jak będziecie chcieli taki film z karmienia samych smitek, dajcie mi znać. Mam ostatniego świerszcza, także do 4 razy sztuka. I ciach! Łykają jak trzeba. Patrzcie, na przykład teraz nalewam wodę sobie do szklanki, a on się przekręca. Trzeba wszystkiego pilnować, żebyście widzieli. Jakby nie było dla Was, to robię. O. I tak to wygląda. Jeszcze Wam pokażę 2 samce i zaraz przejdziemy do samic. To już terariach Wam pokażę, już nie będę ich wyciągał. Ten samiec został kupiony u mnie przeze mnie 10 lat temu. No i do tej pory nie chce się zrobić dorosły. Już kilkakrotnie go sprawdzałem, seksowałem go, czy faktycznie to jest samiec, ale to widać. Nie trzeba seksować, jak wygląda, że to jest na pewno samiec. No ale co zrobić? Czekamy dłużej. Ja uważam, że ta braszka jest najdłużej rosnącą ze wszystkich braszek, najwolniejszą w dorastaniu. No i tutaj jest, jak to się mówi, moje doświadczenie, że samce innych braszek szybko wyskakują na dorosłego, a ten niestety Smithy jest tragedia, nie chcą zostać u mnie, jak to się mówi, dorosłymi panami. Dobra, to tego szybko zamknę. Jeszcze Wam pokażę drugiego. O, a tego kupiłem jako L1 w Berlinie w grudniu też 2015 roku. On jest przed wylinką, dlatego ten karapaks jest inny. One tak właśnie mają. Czym starszy samiec czy samica, im się te kolory zmieniają na karapaksie i są coraz bardziej takie jasne. Pokaż się tutaj. Nie. Nie uciekamy, proszę się pokazać. O, tak, tutaj Państwo chcą Cię oglądać, są ciekawi i proszę się ładnie tutaj pokazać, jak trzeba. Oczywiście początkującym odradzam branie na ręce pająka. Uważam, że na początku to nie jest jakieś takie zwierzątko domowe, żeby je brać na ręce, trzeba się z tym oswoić. Każdy pająk, tak w cudzysłowie, ma swój charakterek. Jedne są łagodne do wylinki, a po wylince pokazują, jak to się mówi, różki. Drugie są agresywne, a po wylince robią się takie milutkie, aż tylko do serca przyłóż. Ja uważam, że oczywiście w cudzysłowie, że każdy pająk ma swój charakter, który się zmienia, a w szczególności uważam po wysyłkach pająków w paczkach, wielokrotnie ja to robiłem, proszono mnie, żebym wysłał jakiegoś takiego łagodnego, jak ja to mówię, jakiegoś cielaczka, to tylko, jak to się mówi, do rany przyłóż, a po wysłaniu paczką, no niestety takie pająki już nie zachowują się takie, nie są takie grzeczne. No jak to mówię, mogą pokazać różki. To co? Przechodzimy teraz do samiczek, do terrariów. Pokażę Wam z 2 samiczki, żeby nie zanudzać. Chciałem Wam pokazać teraz moją
samiczkę dorosłą. Spróbuję ją jakoś wykombinować, żeby Wam się pokazała. Kamerę mam w terrarium, także wybaczcie, jak coś nie pójdzie po myśli mojej. O, tak wygląda. Jest świeżo po wylince, znaczy świeżo, no ma tam 2 czy 3 miesiące. O, pokaż się ładniej. O. Jest trochę za wcześnie, jest godzina 19. One raczej zaczynają biegać, hałasować po 22. O. I tak to wygląda. No, coś zaprezentujesz się jeszcze? Nie czeszemy się. Tutaj Państwo chcą Cię oglądać. Proszę się pokazać. Dobra. Idziemy do kolejnej. I tutaj mam najstarszą swoją Anitkę. Byłą, teraz Smithy. To był mój pierwszy pająk. Kupiony jako Anita. Pokaż się tutaj, pokaż się tutaj w drugą stronę. O. Przepraszam za utrudnienia, ale no kombinowanie z kamerą w terrarium jest trochę ciężkie. O. I też się szykuje do wylinki. Cała się już sypie. Generalnie mam dorosłych, mam 10 samic. Wszystkie mam z braszek po 10 dorosłych samic. Także nie mam jakiejś takiej wielkiej hodowli, nie wiadomo ile. A samców masakra. Muszę kiedyś policzyć, ile mam samców. Zawsze gdzieś jak mi się uda, kupuję jakiegoś samczyka, ale niestety dorosłego jeszcze nigdy nie miałem.